O samochodach marki Kia można powiedzieć wiele dobrych i pozytywnych rzeczy, ale na pewno nie to, że są wyjątkowe, albo że są pociągające, albo że budzą w nas niepohamowane emocje, ale bywają wyjątki od tej reguły. Jednym z takich wyjątków była choćby Kia Stinger w wersji GT w szczególności. Ale jest też drugi taki model i on właśnie zaparkował dzisiaj u nas i też ma w nazwie literki GT. A dokładnie jest to Kia Proceed GT i Papers. Ale jak fajnie ona mruczy z tego wydechu. 1.6 TGDI i od razu to słychać, bo pracuje zupełnie inaczej niż inne jednostki, jakie były również w Proceedzie montowane. Dzień dobry. Przejeździłeś dzisiaj już troszeczkę Kią GT, bo przyjechałeś tutaj z grupy Cygan do nas, bo tam odebraliśmy samochód. Ono pochodzi z grupy Cygan, auta używane. 2020 rok produkcji, niespełna 80 000 kilometrów przebiegu. 85 tysięcy kilometrów przebiegu, tak? Czyli tak. Więcej niż 80. Więcej niż. Nie niespełna 80, niespełna, a więcej. Niespełna 90. Niespełna 90, więcej niż 80, czyli 85. 55. Tak, czyli 5-letni samochód, Tak. który kosztuje ile? Już Ci dokładnie mówię. 97 900 zł brutto. Wersja... No to niespełna 92, to się pomyliłem o 5. No oczywiście salon polski, bezwypadkowy, serwis wyłącznie w ASO. Faktury pełnej VAT nie ma, ale jest faktura VAT marża, więc można brać na firmę. 84 213 to przebieg, 204 konie mechaniczne pod maską, bo wersja najmocniejsza, czyli GT. Wówczas ten samochód startował z poziomu ze skrzynią automatyczną 118 000 złotych. Tutaj mamy jeszcze pakiet technologiczny za 7 000 złotych, czyli tak jak tutaj stoi, 125 000 złotych i po 5 latach jest wart tylko niespełna 30 000 złotych mniej. To efekt tego, że w tym czasie auta podrożały, ale też efekt tego, że Kie, a w szczególności Proceedy, bardzo mało tracą na wartości. A to ze względu na fakt, jak wyglądały, i to ze względu na fakt, co miały pod maską. GTK można było zawsze rozróżnić po czerwonych elementach, chyba że był czerwony. My to takiego wtedy czerwonego testowaliśmy, tak. Jak był nowy, i czerwonego nie można było odróżnić po czerwonych elementach, bo one się zlewały z całym nadwoziem. Natomiast ten czerwony element był tutaj w dolnej części zderzaka, był tutaj w atrapie chłodnicy, jest też na progach, jest też na felgach i felgi są dedykowane tylko do wersji GT. Mają między innymi tutaj ten czerwony takie kółeczko wokół emblematu dające trochę zębatkę. Czerwone zaciski miały. No i z tyłu był taki ala dyfuzor pod zderzakiem, można powiedzieć, bo na pewno nie pełni to funkcji dyfuzora, ale wygląda trochę jak dyfuzor. We wnętrzu wersja GT była też trochę inna, to potem pokażemy, miała dużo czerwonych akcentów, inne fotele, skórzaną tapicerkę i parę tego typu innych rzeczy. Słuchaj, 7-letni samochód i naprawdę dobrze wygląda. To, co mi się nie podoba w tej wersji, to nie podoba mi się to, czyli stary znaczek Kii. No i tu i na kierownicy też go widać, a już wtedy mieli zmienione chyba te logo, nie? Już było te ładne nowe logo. W niektórych modelach, w tych, które wprowadzali na rynek, tak, natomiast te dopiero po głębszym liftingu dostały nowy znaczek, wtedy, kiedy też dostał go na przykład Ceed albo X-Ceed po liftingu. Dobra, otwieraj tą machę, bo tutaj mamy coś, co sprawiało, że ten samochód jest dosyć wyjątkowy. 1.6 TGDI, 204 konie, 265 Nm, które osiągał już od 1500 obrotów, więc dosyć nisko. I to fajnie brzmiało, i to fajnie jeździło, bo 7,5 do setki robił, a czasami udawało się nawet zejść poniżej 7 sekund. Podobno, niektórym. No, sprawdzimy to dzisiaj. Tak? Natomiast powiedz mi, jak to wygląda po czasie eksploatacyjnie, bo wówczas jak kupował człowiek nowy taki samochód, no to 7,5 sekundy, 200 parę koni mechanicznych, wszystko cace, wszystko fajnie, 7 lat gwarancji, za chwilę na ten samochód skończy się gwarancja i na co musi być klient przygotowany, jak sobie kupi takie auto? Słuchaj, jeżeli chodzi o taką normalną, zwykłą eksploatację, to tak jak podobnie takie, wiesz, samochody klasy średniej nie są drogie w utrzymaniu. Natomiast co do tego samego silnika, jakby silnik
silnik sam nie jest mocno awaryjny. Jakby konstrukcja jest tutaj dosyć pancerna i dużo tych samochodów też jeździ. Jak przyjeżdżam do serwisu, też nie ma jakichś tam mega dużych problemów. Natomiast co do samego silnika GDI, czyli bezpośredniego wtrysku paliwa, częstym przypadkiem jest przy dużych przebiegach, i mówię tutaj o jakichś takich przebiegach jak ten nasz egzemplarz, czyli 85 tysięcy, nie? Czyli takie 90-100 tysięcy, potrafią się na zaworach potrafi się zbierać nagar. I to bardzo częsty przypadek, ale to nie tylko tyczy się silników GDI w Kii, ale także i popularnych jednostek w Volkswagenie, czyli TSI. Tam był taki problem i tu też ten problem się tego tyczy, więc no, na to trzeba zwrócić uwagę. Może to się objawiać wysokim spalaniem, jakimś tam nierówną pracą silnika i takimi objawami. Natomiast to jest jednak chyba, myślę, że jedno z największych tutaj wad tego silnika, nie? Ponieważ zanudziłeś już naszych widzów, to przerwa na reklamę. Grupa Cygan używane to 5 różnego rodzaju lokalizacji w całej Polsce, gdzie możecie kupić sobie jeden z 500 używanych samochodów. Takich m.in. jak ta oto Kia Pro Ceed 1.6 TGDI z bezpośrednim wtryskiem paliwa, o których wadach opowiadał przed chwilą papież. O, jest, udało się. Dobrze, więcej o silniku do powiedzenia nie masz. Nie mam, ale to jeszcze pogadamy o nim, jak będziemy już nim jechać, bo jest jeszcze jedna wada, o której użytkownicy mówią. 1.6 turbo, no i troszeczkę pali. Klocki hamulcowe, tarcze, amortyzatory. Tutaj wyobraź sobie, nad zawieszeniem tego samochodu pracował sam Albert Birman, Wiem. czyli człowiek, który do Kii przeszedł prosto z BMW i to Wiem. M. On stroił zawieszenia M-ek, przyszedł do Kii w konkretnym celu. Masz Birman sprawić, że te auta będą się prowadziły. I pierwsze recenzje, jakie nie tylko Pro Ceed, ale Ceed również zbierały, to bardzo pozytywne za prowadzenie, takie I tu sportowe. się zgodzę, dlatego że mimo, że to ma elektryczne wspomaganie, to ta kierownica, nie wiem, jak będziesz chciał się ze mną zamienić, to poczuje, że ten samochód zupełnie inaczej się prowadzi. Jakby miał hydrauliczne, a tu jest elektryczne wspomaganie. I dodatkowo Gietek dostał troszkę inne sprężyny, nieco sztywniejsze, żeby był trochę bardziej sztywny od zwykłego Proceeda, bo on występował też z silnikiem 1.0 TGDI 3-cylindrowym. Początkowo nawet był z CRDI, czyli z dieslami oferowany. No i ten silnik 1.4 był też tutaj, a potem 1.6 TGDI, więc w ciągu 7 lat produkcji sporo tutaj się przewinęło silników pod maską. Natomiast zawias tylko w Gieteku był nieco sztywniejszy przez sztywniejszą sprężynę. Jak wygląda koszt, jeżeli przyjdzie nam wymienić amor, a jeżeli przyjdzie nam wymienić tarczę albo klocek? To jeżeli chodzi o amortyzatory, to amorki zaczynają się już tam od 400 zł, 450 w górę. To niedrogo. Nie drogo, tył około 300 zł, więc to też Jeszcze nie jest jakaś taniej. tragedia. Tylko trzeba dobrać dokładne parametry, bo występuje kilka rodzajów i tak jak mi powiedzieli w hurtowni, dobrze powinien po numerze win dobierać. Nie na pałę po prostu dzwoniąć, tylko po numerze win. Co do hamulcy, no to tanizna, bo to nie ma jakiegoś szału. Klocki zaczynają się od 290-300 zł i za komplet, za parę na przednią oś. No i tarcze zaczynają się od 350 w górę, nie? Czyli Czyli generalnie takich- koszty eksploatacji są dosyć niskie. No wiesz co, to klasa średnia samochodu, no. Czyli Także- nie także tylko nie jest tanio jakoś tam kupujemy, mocno drogo, nie? stosunkowo tanio, no bo samochód, który miał ponad 200 koni, kosztował 120 tysięcy złotych, dzisiaj poniżej 100 kupujesz taki egzemplarz i ciągle jest na gwarancji fabrycznej, no to naprawdę dobrze Drogo się zrobi, ale to Ci opowiem w czasie jazdy, bo tu jest jedna taka rzecz, którą zauważyłem, która mi się nie podoba i na nią trochę Ci ponarzekam. Dobrze. To była część, która spowodowała, że wielu klientów wybierało sobie Proceeda jako auto rodzinne. Bo po pierwsze mieliśmy sylwetkę shooting brake, oni tak to nazwali, czyli taki troszkę coupé, troszkę kombi, ale naprawdę bardzo ładnie to wyglądało. Niektórzy porównywali wygląd tylnych lamp do Porsche Macana na przykład, albo do Panamery, bo tutaj mamy listwę świetlną, tutaj po bokach te takie wąskie dosyć lampy i naprawdę ładnie wygląda ten samochód, a jednocześnie można do bagażnika zapakować według Kii 594 litry bagażnika. Tylko problem polega na tym, że zmierzyli nie tylko... Chyba w litrach, Co? czyli nalali chyba tam, bo... Nalali po dach, czyli trochę to jest jak podawanie długości penisa razem z kręgosłupem, bo podali tę pojemność razem z tym, co jest pod podłogą, czyli nalali tutaj schowków. Nie można tego wyciągnąć
I nie można sobie... no a nie, można, przepraszam. można. Można, to przepraszam. Można. Zwracam honor. Można, tylko nie wszystkie, bo mamy tam jeszcze na końcu jeszcze jeden schowek jest. No dobrze, ale to się wtedy odczepia tutaj? No właśnie, bo to ma sens w momencie, kiedy możesz Weź za sobie... do góry. Bo tu widzę, jakiś Nie. zawiasik jest. No ale tego już się nie pociągnie wyżej, połamiemy tutaj coś, wiesz? No dobra, ale jak już pakujesz, to nie przykrywasz tej podłogi. Poza tym po co ci to przykrywać, jak i tak masz wtedy tutaj dziurę. Zobacz, wyciągasz to wtedy jeszcze. No to tam też wtedy jest nam niepotrzebne. No super, ale fajny bagażnik. To? A, Ekstra tego już nie praktycznie. wyciągniesz. A jest, dobra, Trzeba da było się, patrz. odkręcić. Poczekaj, da się, wszystko się da. A, i tego też już nie wyciągniesz. I co z tym robisz? I to co, jesteś w stanie niżej umieścić? Nie, dupa, to tak nie zadziała. To trzeba byłoby odkręcać tam Wszystko. od spodu. Tak? To odkręcić, tą przednią. Może tak wejdzie. Tą, Tak wejdzie? Nie, tak też nie wejdzie. No jak jadę na wakacje samochodem, to chcę mieć 600 litrów pojemności bagażnika, żebym tu włożył torby i walizki. Chyba, że co to? Tutaj, o, kochanie, proszę, masz kosmetyczkę przenośną od razu, tutaj wszystkie tyle, i kosmetyki, poukładane. ciuchy macie ułożone, dzieci od razu tylko pakujecie to do majtki, szafy. skarpetki, Możesz koszulki. sobie szafę w domu zrobić taką, żeby ci wchodziła ta przegroda i wtedy tylko po prostu z całą szufladą wsadzasz od razu do samochodu. Idiotyczne, nie znam nikogo, kto by powiedział, o jakie świetne rozwiązanie, ja tutaj będę bardzo dużo gratów woził pod podłogą. W GT-ku to jest seryjne, natomiast w GT Line wymagało dopłaty do jakiegoś pakietu, czyli dzielone oparcie w proporcjach 40, 20, 40. I jednocześnie wtedy mamy składanie tego z poziomu bagażnika, czyli tutaj zacięgienko i nam się to ładnie składa. Nie, ja rolety na razie nie wyciągam. Na razie to pokazujemy, ile tu się zmieści pod roletą. Bo się zmieści no to niewiele, pod roletą to na ponieważ płasko. przez to, dokładnie, ponieważ przez to, że ta cholerna podłoga ma te pojemniki i nie da się jej obniżyć, to tutaj nie włożymy walizek w ten sposób, a ten No. bagażnik jest długi. Na płaszczaka. Więc tylko na płaszczaka nam to wchodzi. Na płaszczaka. szczęście wchodzi jedna obok drugiej. Ale... O, czekaj, jeszcze. No nie, tu dzisiaj, a może? I zobacz, i teraz tam masz nie za dużo miejsca. Kurde, chyba Dawaj. powinna się zmieścić. No, prawie, dociągnie sobie. Co to jest? Jest? Niemniej, jak jedziesz we 4 osoby na 2 tygodnie na narty, to jest to trochę za mało. No dużo za mało. To jest to trochę za mało. A 600 litrów na papierze robi wrażenie. Więc musisz wymontować roletę. Nie marudź. My tu jesteśmy od tego, żeby pokazać, sprawdzić, zobaczyć, Jest czy malutka. się da. Jak jest malutka, to daj tutaj jeszcze kabinówki. No. Tą materiałową ramę. No i pamiętaj, że jeszcze masz pod podłogą bardzo dużo praktycznych schoweczków. No to luzem. Na psią karmę, żarcie, zamyka się. Ta walizka co prawda dotyka tutaj do szyby, ale za to jakie fajne szportowe trochę światło F1, nie? stop. No. Tylko nie w tym miejscu, bo... No nie, na dole mają. Tak. No ale teraz jest naprawdę git. Weszło tutaj dużo tych walizek i można sobie już jechać na dłuższe wakacje. I to faktycznie było mocną stroną, że przynajmniej jak się ściągnęło tą roletkę, to do tego bagażnika wchodziło mnóstwo gratów. No tak, za dużo miejsca to tutaj nie ma. Uważaj na stopy. No, a Dobra, to jeszcze puszczę. się obniżasz, tak? No tak, bo mam regulację. Stopy akurat nie są problemem, wlazły tam, ale na kolanka jest niewiele miejsca. No dla dzieciaków zdecydowanie przygotowana ta Kolanka kanapa. jak kolanka, ale... Nad głową też, chociaż powiem Ci tak, biorąc pod uwagę opadającą linię dachu ku tyłowi, to nie ma tutaj dramatu. Jakbyśmy mieli szklany dach, to jest znacznie gorzej. I wtedy jest dużo gorzej nawet na fotelu kierowcy, z tego co pamiętam, bo jak mamy ten szklany dach, to on mocno nam ogranicza przestrzeń nad głową. Tutaj dramatu nie ma. No jakieś 5 cm mniej, nie? Plus minus. Tak, natomiast no tak dla dzieciaków do 1,60 m, 1,70 m, czyli nawet już takich nastolatków, to naprawdę jest tutaj dosyć wygodnie i nie będą narzekali nawet jak gdzieś dalej pojadą. Wiesz, jakbyś Wysoko potrzebował większy umieszczone. samochód, to wiesz, jakby w pierwszym etapie masz takie, potem jak większy samochód, no to i tak idziesz do grupy cygan i go zmieniasz na większy, nie? Tak, oddajesz wtedy swoją Kiję Proceed i kupujesz coś zdecydowanie większego, coś zdecydowanie bardziej praktycznego, zawsze ze sprawdzoną historią, przebiegiem, wylizane, wyczyszczone, wiadomo. No. A tutaj mamy podłokietniczek wysoko,
z uchwytami na kubeczki. Możemy tutaj z tej pozycji złożyć sobie środkową część, wówczas mamy płaską podłogę. Ponieważ tam mamy zajebiście praktyczne pojemniki w bagażniku pod podłogą, to teraz mamy płaską podłogę. Przewozimy sobie dłuższe przedmioty. Siateczka raz w drzwiach, siateczka dwa, nawiewy, ale na przykład nie ma ani jednego gniazda USB, ani USB-C, żeby można było sobie coś tutaj z tyłu siedząc podładować. A nawet, co gorsza, nie ma tutaj... Co to jest? No chodźcie, poprawię. A nawet, co gorsza, nie ma tutaj gniazda zapalniczki, do którego moglibyśmy sobie podpiąć ładowarkę. Jest to gniazdo zapalniczki, chociaż tutaj w podłokietniku, żeby można było Nie ma, w przeciągnąć kable. podłokietniku nie ma, ale jest tutaj... Jest tam. No to trzeba mamy. długie kable ciągnąć dzieciakom tam od przodu, żeby mamy. mogły tutaj siedzieć i się ładować w dłuższej trasie i sobie jechać dalej. Natomiast ta skórzano-alkantarowa tapicerka zamszowa bardzo ładnie zniosła upływ czasu Za i czyje? kilometrów. Zamszowe? Zamszowe, kupiona zamszowe, tak. Fajne mocowania isofixów i widać, że były używane, były wpinane foteliki, bo zobacz, tutaj niosą ślady delikatne ryski. No to powiem Ci, jak na fakt, że tutaj były foteliki, to zobacz, nic nie jest powygniatane, nic nie jest uszkodzone, naprawdę w bardzo ładnym stanie zostało zachowane. Wiesz czasami, co po fotelikach się dzieje w takiej takie tapicerce. odciski. Ale wiesz co, może ktoś stosował matę taką pod fotelik. Czasami... Może. I Natomiast, to natomiast wiesz, jest nie nieźle, jest bardzo dobrze, bym powiedział, biorąc pod uwagę wiek samochodu i przebieg 85 000 kilometrów. I Jak na plastikową świnię całkiem nieźle. tak, tutaj podszybie plastikowe, miękki materiał, tu miękki na podłokietniku, tutaj piano. I to piano jest tutaj z tyłu w niezłym stanie. Dzieciaki go chyba nie gryzły i nie drapały. Tu to świadczy o tym, że mamy wersję GT Line, bo mamy czerwone przeszycia. Tu pod szybie jest już mięciutkie. Zobacz, to piano jest w bardzo ładnym stanie. Nie widać tutaj żadnych rysek na nim. A nawet jest, zobacz, na klamce. I o ile ten srebrny element tutaj ma już drobne odpryski, to ten czarny zero śladów użytkowania. I tutaj i przy dźwigni zmiany biegów też, zobacz, na te piano też w ogóle nie widać, żeby było mocno porsowane. Co trochę przeczy tej powszechnej opinii, którą również my lubiliśmy powielać, że piano to grzybnią, rysuje się, nie nadaje się do niczego. Wszystko zależy widocznie od tego, jakie tego, to jak piano. to użytkuje, no też. Fotel. Dba. Fotel, w takich fotelach, które mają boczki i w oparciu i podniesione boczki siedziska, zazwyczaj mocno się to wyciera. Jakieś drobne ślady tu widać, bardziej widać to tutaj na tym boczku faktycznie, ale ogólnie są w świetnej kondycji jak na swój wiek. Dobrze zachowany egzemplarz. Ktoś dbał? Alkantarka super. Czasami ta alkantarka, wiecie co się z nią dzieje, mechaci się, robi się taka nieładna, taka zużyta, a tu na tym fotelu wygląda naprawdę bardzo estetycznie, ładnie w łosie, pracuje pod każdym kątem, czerwone też wstaweczki, czerwone na kierownicy. Kierownica Powiem Ci, troszeczkę trudniej to zniosła, jak widać. Błyszczy się po prostu. Tak, błyszczy się i ta perforacja tutaj tej skóry też taka, no, wiesz, wytarta, ale to... ale zobacz, że nigdzie nie jest że jeździł uszkodzona i wytarta ta skóra. Tłusto jeździł. Ja myślę, że tutaj trzeba to odtłuszczyć i to nam załatwi sprawę. Lakierować na pewno nie trzeba, bo poza tym jest w bardzo dobrej kondycji. Dziwię się, że tego nie zrobili. Nie mamy tutaj natomiast pakietu komfortowego, bo Kia wszystko sprzedaje w wersjach wyposażenia plus w pakietach, a w zasadzie nie ma pojedynczych elementów wyposażenia za dopłatą. Był pakiet komfortowy, dostępny do GTK, obejmował elektryczną klapę bagażnika, której nie ma, i elektryczny fotel z pamięcią kierowcy. Też tego tutaj nie ma, a szkoda, bo to 3 koła tylko wymagało dopłaty. Natomiast jest pakiet technologiczny za 7 koła, o którym za chwilę powiemy, bo on dał na przykład cyfrowe zegary, większe multimedia i parę jeszcze innych Teraz elementów. tak szczerze dopłaciłbyś tą trójkę, żeby mieć fotel elektryczny i tą klapę? Tak, głównie ze względu Ja na chyba klapę. nie. A ja Ja nie. tak, 3 A koła. na jak się ta klapa elektryczna? 3 koła bym... Która się będzie zamykała 2 dni. Nie na chuj, bo to se można krzywdę zrobić, ale się przydaje, jak trzeba tylko pstryknąć i zamknąć. Warto szukać Prosida od 2020 roku w górę, bo wtedy już był większy ekran tutaj, który miał ponad 10 cali. Normalnie w pierwszych egzemplarzach z pierwszych 2 lat produkcji było takie małe, tam około 8 cali chyba, jeżeli dobrze pamiętam, bardziej kwadratowe niż prostokątne. Wyglądało mniej nowocześnie, a tutaj mamy już i fajne multimedia, i szybko się to obraca, Android Auto, Apple CarPlay po kabelku, fajne haptyczne te przyciski tutaj w tym miejscu, jednocześnie jeszcze pokrętełka do obsługi, i było w pakiecie technologicznym dostępne. Wtedy też mieliśmy cyfrowe zegary, ładowarkę indukcyjną
i JBL-ka, 8 głośników, system grający, plus jeszcze system rozpoznawania znaków. Więc warto szukać egzemplarzy z tym pakietem technologicznym, bo to trochę nowocześniej wtedy wygląda w środku. No ale na przykład grzanie dupki, grzanie kierownicy. Podoba mi się to, że to jest wszystko analogowe w takim rozumieniu, że mamy przyciski do sterowania na przykład klimatyzacją, czy do włączania, czy tutaj do wyboru trybu sport, do wyłączania start-stopu, do parkowania. Wiesz, wszystko jest tutaj, nawet zobacz jak wyglądają, jak są ładnie opisane przyciski na kierownicy. Jak fajnie to wygląda. Materiały, zobacz, też piano mamy tutaj i ono jest w świetnym stanie. Więc było dbane, nie było rysowane. Lubię też takie detale, jak to, że mamy roletkę, która nam zasłania uchwyty na kubki. Tu nawet mamy roletkę. Ona strasznie wolno jakoś taka, zobacz. A to mi nie przeszkadza. Jak się wolno zamyka elektryczna klapa bagażnika, to Cię irytuje. Tutaj to mnie nie wkurza po to mnie prostu. jakoś tak trochę... Nie, mamy tutaj jedno USB, tutaj jest drugie USB i tutaj mamy gniazdo zapalniczki. Podłokietnik dosyć głęboki, ale wiele tutaj rzeczy nam nie wejdzie. Ty palisz fajki? Nie, to nie moje. I też się nikogo nie pudruje. Dobra, teraz słuchaj, bo coś mi tutaj z tyłu wpuka w tym samochodzie. To tak serce silnego bije na myśl o Kia Proceed GT z grupy Cygan. Nie, dlaczego puka? Ten zawias tak charakterystycznie pracuje i on jest sztywny. Nie, ona jest twarda, jest sztywniutka, bardzo ładnie się trzyma drogi, bo mówię, jak jechałem do Ciebie, to bardzo fajnie się Powiem ten Ci, jak na samochód tak prowadzi. sztywne zawieszenie, to tutaj we wnętrzu zbyt wielu hałasów nie ma. Nie ma. Natomiast przy delikatnych takich dołkach na asfalcie coś tam, więc może... Ale może to było to, co mnie latało w bagażniku, wiesz? Nie było włożone w tą... Ja tam nic nie słyszę. Słyszę oczywiście, że pracuje tam zawieszenie, bo jest otwarta ta cała komora bagażnika, więc siłą rzeczy stamtąd trochę inaczej te dźwięki dobiegają. Słyszałeś skrzynię? Ty, no, I to jest właśnie to, co mówiłem, że porozmawiamy sobie na ten normalnie temat. stuknięcie było. Tak. Ta skrzynia, jeżeli chodzi jakby o samą mechanikę tej skrzyni, jest podobno dobrą konstrukcją. Jakby ja mam dzisiaj pierwszy raz styczność z tym samochodem, znaczy od wczoraj właściwie, od wczoraj mam. Natomiast nie do końca mi się podoba ta skrzynia biegów, jeżeli chodzi o pracę, wiesz. Ona się trochę zachowuje jak DSG, kiedy Volkswagen wprowadzał w 2004 roku. Jest taka trochę, ja bym nazwał trochę tempa. Jak jedziesz w korku tym samochodem, to on tak w grupie volkswagenowskiej to już z dwójki jakby Ci rusza, nie? I ten tryb pełzania jest z dwójki i sobie toczysz. Natomiast tutaj on zrzuca Ci z jedynki na dwójkę, on Ci przełącza. On nie wie, czy Ty chcesz jednak z jedynki się zatrzymasz, czy chcesz z dwójki. Czyli jest niezdecydowana. Jest taka trochę jak kobita w domu, nie? Bo potem jak jedziesz, to widzę, że ładnie, płynnie, szybciutko, bez szarpnięć. I ona podszarpuje. I to też jest, jakby czytałem trochę o tym, bo nie mam doświadczenia, jeżeli chodzi o tą konkretną skrzynię dwusprzęgłową w Kii. Oni to DCT określają, Double Clutch Transmission. Droga w eksploatacji, bo jeżeli by doszło nam do wymiany sprzęgła, czyli ten cały koszt jakby sprzęgłowy, no to jest 7,5 tysiąca, jeżeli mówimy o tak zwanym zamienniku, czyli o firmie, która by na pierwszy montaż dla nich, nie? No to jest dosyć dużo, nie? No sporo. Plus wymiana, jeżeli to jest tak samo skomplikowana wymiana jak w Volkswagenie, to myślę, że się w dyszce tutaj będziemy musieli oscylować, nie? W tej kwocie. Także to zauważyłem, że ta skrzynia i to też jest właśnie przy takich większych przebiegach, nie? I teraz jedną też rzecz się dowiedziałem, że podobno serwisy nie do końca sobie dają z nimi radę, bo jakby sama błędów nie zgłasza, adaptacje nie pomagają, wyciągają, wymieniają sprzęgło, a po wymianie sprzęgieł też nie zawsze to pomaga, też potrafi być to stuknięcie z tej skrzyni i no trzeba się takie przyzwyczaić na pewno do tego, że ona specyficznie pracuje. Ja faktycznie tego 7-biegowego automatu dwusprzęgłowego, bo taka to jest skrzynia, w Kijach i w Hyundaiach nie bardzo go lubię, jeżeli mam być szczery. No, tak jak wspomniałeś, one pracują trochę tak jak pierwsze DSG. Natomiast moim zdaniem jest to kwestia oprogramowania samego skrzyni. Sam dobrze wiesz, że ZF, zależnie od producenta, też jest zupełnie inaczej zaprogramowany i inaczej Mercedes, działa. Czy BMK, czy Range, czy cokolwiek innego. Wszędzie inaczej to chodzi. Będzie ta skrzynia inaczej to chodzi, bo producenci skrzynia. sami sobie robią oprogramowanie do tych skrzyni. I trochę mam wrażenie, że taki case mamy tutaj. Natomiast dostępny był Gietek też z manualem. No wiesz co, musiałbym się nim przejechać, zobaczyć jak ten manual chodzi. Łopatki są do zmiany? Są łopatki do zmiany, takie schowane.
fajne takie, dosyć to takie milutkie w dotyku i takie tutaj czuć pod palcem, że ma takie fajne wypustki, żeby ci tam ten palec nie, wiesz, nie zjeżdżał z tej łopatki, nie? Wydech ładnie mu burczy, nie? Tak. Fajnie mu. Ten wydech jest taki, pomimo silniczka 1.6, nadaje mu takiej fajnej agresywności, Taki delikatny takiego charakterek charakteru, takiego. tak, dokładnie. On nie jest też jakoś spektakularny, jakoś męczący taki bardzo. To jest to, natomiast co on- masz tutaj. Jakby wiesz o tym, że masz taki delikatny samochód sportowy, nie? Czujesz po tych I on kubełeczkach. fajnie się zbiera, ten moment Tak. obrotowy jest od dołu, nie musi robić redukcji. Czyli taką... Podobają mi się te satynowe wstaweczki, to, że tutaj mamy prawdziwe przeszycie, a nie z wtryskarki, czy to jest wtryskarka? Nie, chyba. Chyba wtryskarka. To jest chyba wtryskareczka. Ale z daleka nawet nieźle to wygląda. Tam dopiero jest twardo, bo tu jest miękko, tutaj jest miękko, tu dopiero jest twardo, ale ten plastik też jest dobrej jakości. Ale zobacz. Jak ty to robisz? Ja ręką nie mogę. O, to jedno udo waży tyle, co ja Się cały. delikatnie opieram, no. No, tu ładowareczka indukcyjna wolne z mojej. Uwaga, tryb sportowy. Albo tam jest głośniczek, albo tu. Jeszcze jest tutaj głośniczek. No. Teraz ją wkręciłeś tylko na 3000 obrotów, ale jak spróbujesz... No i dodaj gazu. I wiesz, co ludzie robią? Każą to sobie wyłączyć, bo rzeczywiście ten dźwięk jest drażniący i irytujący wtedy. Ale w sensie jak W trybie w sporcie? sportowym. Jak włączasz tryb sportowy, to się uruchamia tutaj głośniczek, który jest gdzieś tam, w Na tamtej podszybu, okolicy, na montowany podszybiu. zazwyczaj. I tak to brzydko brzmi, tak sztucznie i tak drażni uszy, że ludzie proszą, żeby im to wyłączać i faktycznie są nawet takie DIY-e, instrukcje, jak to można sobie ogarnąć samemu bez konieczności pewnie wystarczy kostkę wizyty. wypiąć, nie? Z głośnika. Pytanie, czy nie? wtedy żadne błędy Ci się gdzieś tam nie zgłaszają? Znaczy, Nie wiem, bo ja nie sprawdzałem, bo ja nie mam praktyki raczej klinic, tutaj mnie to na nie zestawie interesuje. wskaźników nic. Natomiast generalnie sam ten wydech tak fajnie, ładnie brzmi, że już bez sensu w tym aucie jest montować jakikolwiek wzmacniacz dźwięku silnika. I teraz jesteś w normalu, to już jest normalnie. Ale no, i tak czy inaczej ładnie pracuje. Tak, więc ja nie wiem, po co to zrobiono, ale nie cieszy się to dużą sympatią i popularnością wśród użytkowników, za to popularnością cieszy się usuwanie tego ustrojstwa. O, widzisz. Tu trzeba będzie za chwilę, że przycisk ten, jak się rozpędzisz. O człowieku, men. Ty, zobacz, ile ktoś faktur zebrał tutaj. No to się akurat chwali. Faktura na fakturze, formularz za formularzem, więc dokumentacja samochodu naprawdę petarda. Głośnawo od 69,5 do 71. Głośne są opony, to na No, co to zwróciłeś to uwagę. mówię. Huczą dosłownie, te tylne. Ona w ogóle na Pilot Sportach, nie na Michałach, Wiesz, ale może opuszczała jest- salony. A, tak? No, nieźle, nie? Bogato. No, bogato. Bogato. Felga 18, więc taka też przyzwoita. No super cicho nie jest, nawet teraz jak gadamy, to musimy trochę podnosić głos i takie mam wrażenie, że i szumy powietrza są ok, silnika nie słychać. No nie, ale Bardziej wydech i opony, takie mam bardziej wrażenie. bym powiedział, że ten tył pojazdu jest taki głośniejszy, nie? Tak. I nie to dlatego, że silny tam siedzi. I co mówiłaś? To nie No jest ale tak, nie? bardzo ładnie gra. Ładnie gra, nie? Ten, z tego YouTube Music pięknie naprawdę. Fajny basik. No, JBL zawsze miał dobry, mięsisty, fajny bas i tak to dokładnie tutaj jest. Tony średnie i wysokie może trochę gorsze, ale jak na kompaktowe auto za te pieniądze naprawdę gra bardzo przyzwoicie. 8 głośniczków plus subwoofer. Ja jestem jednak zwolennikiem tego, żeby muzyka w samochodzie ładnie grała, bo ja lubię muzyki słuchać Ja w też. samochodzie. I to, o czym wspominałeś wcześniej, żebyś dopłacił do tego pakietu te 3000, wolałbym dopłacić, żeby muzykę mieć fajniejszą, nie? 7,5 litra paliwa. Tu musisz dopłacić 7000 zł za lepszą muzykę, bo ona jest w pakiecie no to technologicznym. wolałbym dołożyć do tego pakietu, żeby mieć JBL-a, niż nie mieć tego JBL-a, a mieć na przykład tą klapę elektryczną, nie? 7,5 litra nam spaliła średnio na tym odcinku testowym przy 120 na godzinę. Nie jest to dużo, natomiast ten samochód moim zdaniem jest bardzo wrażliwy na zmiany obciążenia i spalanie wtedy rośnie. Bo jak się nim jeździ naprawdę widziałeś? jak się nim jeździ delikatnie, jak się traktuje ten pedał gazu tak jakbyś tutaj jechał dieselkiem albo zwykłym 1.4,
to jest akceptowalne, ale jak tylko zaczynasz korzystać z tej mocy i z tych newtonometrów, jak Ci się spieszy, jak te przyspieszenia są bardziej agresywne, mocniejsze, To już tam 9. dycha się pojawia 10. nawet z przodu. Tak, 9, Może się 10, robić, nie? nawet się pod 11 potrafi zrobić. W codziennym użytkowaniu zakładałbym, że średnio 8-9 litrów. Problemem pewnym może być zbiornik paliwa, który ma tylko 50 litrów. No to zostaje nam sprawdzenie, To, co mi się lubiło najbardziej. jak 5-letni SEAT zachował swoje parametry pod tytułem przyspieszenia. Oj! No już mamy to. Ale ładnie ciągnie, wiesz? I we trzech na pokładzie, czyli lekko nie jest, i są JBL-e, które też ważą, bo wzmacniacze, 7,39, a weź pod uwagę, że jest chłodno, opona jest niedogrzana i Ci przez sekundę zamienili koła w miejscu. No. I to jest to, co już powiedziałem podczas prezentacji silnika. Ten samochód często robił czasy w okolicach 7 sekund, a nawet niektórym udawało się poniżej zejść, co jak na 204 konie mechaniczne to jest super rezultat. No. A ten rezultat jest też efektem tego, że ten samochód waży tylko 1360 kg. Więc zrobimy ona teraz. jest naprawdę lekka. 1760 kg. 204 konie to wiesz, to kliówki miały. No. Więc to nie jest spektakularna masa. Ale jest tak dobry ten wynik, bo ten samochód jest lekki. 7,39. Dawaj jeszcze raz. ,61 teraz. Trochę gorzej. Zauważyłem, że w tą stronę trochę gorsze wyniki to nam Zależy jak wieje, wiesz? Tak? Czasami w temu mi się udaje lepszy zrobić, jak nowe samochody testuję. Ale no, jestem trochę zdziwiony, że 7,3 i nas 3,5 zbiornika. Tak. Także nieźle, co? Tak. Tak, mówię Ci, że one potrafiły zrobić w okolicach 7 sekund, bo jest samochód lekki. Lekki, ten moment obrotowy też tutaj ma w dosyć szerokim zakresie, bo od 1500 do ponad 4000, a dopiero gdzieś tak, tam i w tak- granicach 6 Ci się pojawia pełna moc. Tak, i nie wiem, czy to zauważyłeś, coś powiedziałem w tamtą stronę, że on jeszcze cały czas ciągnie fajnie na tym. Tak, czuć, nie to, że on... jest tylko Tak, no, tylko ładny, tak jakby ten moment był Tak. jeszcze ten liniowo, nie? Tak. Chcesz? Tak, chcę. Tak, Prosida ja akurat lubię i chcę i z przyjemnością usiądę. To, co też lubię bardzo, to zakres regulacji i fotela i kierownicy w kijach, bo on jest taki jak w Volkswagenach. Bardzo duży. Zobacz, jak tutaj mogę wyciągnąć sporo. kierownicę. Wtedy przy moich długich nogach jeszcze sobie fotel do tyłu przesuwam. Troszkę sobie reguluję i zobacz, mam idealną wtedy pozycję. Za mną co prawda już nikt nie Właśnie usiądzie. tak wkładam rękę, że tak powiem Ci, No, no pięść, ale pięść mi tak wchodzi, nie? rzadko w którym samochodzie mam tak dobrą pozycję za kierownicą, jak w Volkswagenach i w Kijach. One promują moją sylwetkę, tak można powiedzieć. I kurde, tylko za i ta kierownicą. kierownica z jakim oporem pracuje, No jakby miała właśnie, nie? hydrauliczne wspomaganie. Mówię, Tutaj a- czujesz, że to jest taki opór, że ona chce wrócić na swoje miejsce, a ty musisz ją chwilę przytrzymać, nie? Tak. Mega to jest uczucie. Czuć, Ja to czuć. bardzo, I to- bardzo to lubię, bardzo naprawdę. fajne to jest. Tak samo uważam, że przez to, że samochód jest niski, nisko zawieszony, to on się świetnie prowadzi po zakrętach, jest mało czuły na zmiany kierunku, nie? Na przykład schodzisz z lewej w prawą, nagła zmiana masy samochodu z prawej na lewą i tego tak bardzo nie czuć, on jest ładnie, fajnie wyważony. Bo tak już podczas jazdy do tej skrzyni nie można mieć zastrzeżeń. Ona ładnie, No nie. fajnie, szybko, miękko, przyjemnie zmienia Nie, przełożenia. ona się zachowuje tylko na niskich biegach, czyli mówię jedynka, Jedynka, dwójka. dwójka. I wtedy, kiedy stoisz w korku, kiedy ona jakby nie chce się Pamiętasz, zdecydować, pierwsze nie? DSG były Tak. fatalne w jeździe miejskiej. O jest. Fatalne. A I wiesz, ile tu tych samochodów jest- przyjeżdżał na serwis, na pierwsze DSG? Tak? One się tak psuły i dlatego część ludzi w ogóle ma błędne zdanie o DSG, bo pamiętają te pierwsze DSG, które były w Passatach B6 i w Golfach Od piątkach. czegoś trzeba zacząć. No od czegoś trzeba zacząć. I przypuszczam, że to może być ta sama sytuacja, wiesz? Muszą Ale do, ona się, to muszą nie do o tego to chodzi, że ona pracować i też będzie chyba się dobrze. psuje, tylko chodzi o to, że ona fatalnie działa w warunkach Tak. miejskich. No ten samochód tak. daje Ci fan. To jest niesamowite to, że za względnie niewielkie pieniądze dostajesz auto, które Ci po prostu dostarcza radości. Radości nie tylko z przyspieszania, z dźwięku sportowego wydechu, tylko radości z kręcenia kierownicą. No kurde, nawet on na autostradzie, zobacz jak on momentalnie reaguje, a jak pozostaje stabilny przy tym układzie kierowniczym. On mi bardzo przypomina
dawne BM-ki, No, bo tak, dzisiaj no, nawet też BM-ka już nie 60 robi, jakąś taką nawet starą BM-ka nie trójkę. robi już takich układów kierowniczych. No nie, tam też Więc jest bardzo zrobić. fajne auto, kiedy potrzebujesz z jednej strony emocji, z drugiej strony nie chcesz wydawać za dużo na samochód i z trzeciej ma to być taki samochód, którym też zawieziesz rodzinę na wakacje z bagażami i wszyscy będą szczęśliwi, dzieci i żona się nie pożygają, I co a najważniejsze? ty tam dojedziesz względnie I co ekonomicznie. najważniejsze, nie roz ci budżetu domowego. Tak. Bardzo naprawdę jestem zaskoczony, jak dobrze przez te 5-6 lat ten samochód się zestarzał, bo nawet sformułowanie zestarzał nie No, jest tutaj adekwatne. No, ciężko by to powiedzieć, nie? No, jest jak wino. Jest jak wino, jak skrzypce. Tak.